Cześć, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman, a ten odcinek, jak widzicie, rozpoczynamy po pierwsze w nowym miesiącu, bo już mamy czerwiec i wizytą w warzywniku, tym dużym warzywniku, mimo tego, że w poprzednim odcinku, kiedy też tutaj pracowaliśmy i kosiliśmy trawę, ja włączając sobie tutaj produkcję, bo w sumie tu jest produkcja, włączałem produkcję poszczególnych warzyw, to włączyłem również autosprzedaż na większość tych warzyw, nie wszystkie. Teraz już włączone jest chyba na wszystkie warzywa. W związku z tym będzie się tutaj też automatycznie sprzedawało. Poza wyjątkiem chyba tej szklarni. No ale to zostawimy. Natomiast tutaj te papryczki i tak dalej, to trzeba będzie wywieźć. Z racji tego, że przed chwilą wydałem troszeczkę pieniędzy, bo zakupiłem kosiarkę do trawy. I dzisiaj w sumie będziemy kosili trawę. No jeżeli chodzi o trawę, to tutaj też była trawa. Na tej mapie jest bardzo fajnie rozwiązana sytuacja z trawą. W sumie mamy dwa rodzaje trawy, czyli mamy łąkę, która odrasta w takim cyklu normalnym, tak, że jak skosimy, to automatycznie odrasta. Natomiast trawa, która jest wysiewana, aby odrosnąć, musi być wałowana. Natomiast tutaj nie wałowaliśmy i zostało w takim etapie, kiedy jest skoszona. Fajnie to teraz wygląda. Dodatkowo, co jest najbardziej istotne, to po prostu ta działka z tym warzywnikiem ma teraz maksymalną ocenę środowiskową, która będzie się teraz utrzymywała, mam nadzieję, na stałe. Czyli no, w pozostałych miesiącach tu będzie cały czas 100%. Mam przynajmniej taką nadzieję. I tak będę próbował postępować na innych seriach, jeżeli jakaś część gruntów ornych będzie musiała być wydzielona na potrzeby a to produkcji, albo nie wiem, budynków inwentarskich. Tak więc najpierw trzeba będzie zrobić coś takiego. Oczywiście na innych mapach najprawdopodobniej nie znajdziecie tej mechaniki, która mówi o tym, że właśnie, żeby ta trawa odrosła, musi być wałowana. Nie wszędzie coś takiego będziemy mogli zobaczyć, natomiast na tej mapie jest to zrobione fajnie, moim zdaniem jest to ciekawe, a w związku z tym wykorzystujemy to, żeby mieć ocenę środowiskową na maksymalnym poziomie. Zresztą też nawet te warzywa rosnące na takim podkładzie wyglądają też troszeczkę ładniej. Dobra, lecimy sobie tutaj, aha, no wiemy, że te warzywa, bo to już ostatnio też się zorientowałem, one są droższe, jeżeli je będziemy sprzedawali w detalu, czyli zaniesiemy je tutaj do sprzedawcy w sklepie, a więc tutaj zarobimy więcej. A więc rozładuję te skrzynki, nie wiem czy widzieliście, tam stał ciągnik i nowa kosiarka. I później lecimy z pracami na gospodarstwie i dopiero później będziemy robili sianokosy. Zaraz powiecie, że na tej serii to tylko sianokosy mam, bo w każdym odcinku są sianokosy. Tak, to prawda, w ostatnim odcinku były sianokosy, ale inną trawę kosiłem, to po pierwsze, takim starym sprzętem, a dzisiaj nowy sprzęcik zakupiony i nowa łąka czeka. W poprzednim odcinku też byłem w młynie, ponieważ tutaj przywiozłem zboże na przemiał i mamy już mąkę. Teraz zastanawiam się, czy by nie poczekać jeszcze trochę i jak się uzbiera jej jeszcze więcej, to wtedy przetransportujemy ją do piekarni. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta piekarnia jest bardzo wydajna, czy też nie. To trzeba wszystko przetestować. Dobra, ale to w innym odcinku, co nie? Teraz wracam na gospodarstwo, a w drodze powrotnej zatrzymam się tutaj przy polu, o którym w poprzednim odcinku mówiłem, że chcę go kupić. To pole. O właśnie. No właśnie, zobaczcie ile tu jest ścieżek technologicznych. Więcej tu jest tych ścieżek technologicznych niż tej pszenicy. No taka jest sytuacja, że w momencie, kiedy wiedziałem, że będę miał rolnictwo precyzyjne na tej serii, no to nie siałem i nie było zasianych tutaj ozimin, tak więc muszę kupić oziminy, znaczy pola z oziminami i tutaj jest teraz taka sytuacja, że te pole jest już prawie gotowe, tak więc jeszcze ewentualnie tutaj coś mógłbym nawieść. I te pole nie jest drogie, tak więc kupujemy te pole. Ile one kosztuje? 36 000. Okej, wydajemy. Jeszcze kombajnu nie kupiłem, ale wiecie co, kombajn można w leasing wziąć i tak dalej. Tak więc tą działkę jeszcze trzeba będzie wziąć tutaj i co? No zrobić po prostu analizę? Nie, zapłacić za badanie gleby. To jest istotne. 3 próbki. Okej, 3 próbki, 57 i zaraz zobaczymy jak tu jest. No, z azotem jest słabo. Z azotem jest słabo, tak więc przyjadę tutaj jeszcze. Uwaga, zrobimy to jak w starych farmingach było. Na dzień przed żniwami robiło się tutaj opryski, co nie? Nawoziło się.
Czy nie było nawet tak, że zboże było gotowe do zbioru i wtedy się opryskiwało i dostawało się większe plony? Chyba coś takiego było nawet. To była niezła patologia. No tutaj też można uskuteczniać coś takiego, co nie? Nie no, zrobimy, bo rzeczywiście plony tutaj będą zbyt słabe. A opryskiwacz mam, przyjedziemy, to jest małe pole i najprawdopodobniej jeszcze jedno pole kupię z pszenicą. Te pole jest tutaj, chyba 10. O właśnie, te pole chciałbym kupić. Też niedużo kosztuje, 1,5 hektara. No to już nie jest takie małe pole. 86 000 zapłacimy. I tutaj też jest pszenica. Jeszcze nie jest gotowa do siewu, przepraszam, do mucenia. No to jeszcze też taki myk zrobimy. Mamy też pola z jęczmieniem, ale tutaj już jest naprawdę duża kwota. I tu jest pole z jęczmieniem, ale tutaj ten jęczmień jest już gotowy do mucenia, ponieważ mamy czerwiec, tak więc w czerwcu tutaj na tej mapie można już mucić. Tak więc mamy już nawet kontrakt na to. I ten kontrakt będziemy realizowali. Najprawdopodobniej to zrobimy na live'ie. I zarobimy tutaj dzięki temu 20 000. Całkiem niezłe pieniądze, nie? Nie stać mnie, żeby kupować te duże pola. Zresztą nie wiem, czy chciałbym, żeby te duże pola były kupione. Dobra, tak więc muszę jeszcze tutaj po prostu wrócić do 13. Wtedy tak grałem. Wszyscy tak graliśmy, co nie? Że... Ale nie jestem pewien, już nie pamiętam autentycznie, czy była taka sytuacja, że można było nawozić, jak było już zboże gotowe do mucenia i wtedy się nawoziło, bo tak jakoś wyszło, że ktoś zapomniał tam nawieść. O, ale się wystraszyłem. Ale, bo tutaj wiecie co, dlaczego tym rowerem jeżdżę? Rower jest tutaj bardzo dobrym środkiem lokomocji. 4 dychy tutaj można rozwinąć. Tak więc, no, w przypadku niektórych ciągników to takie prędkości są nieosiągalne. Tak więc tym rowerem jak najbardziej się tutaj fajnie jeździ i za chwilę tutaj przyjedziemy, bo zobaczcie, już sprzęcik tutaj stoi. I kosiarka. Ta kosiarka jest naprawdę fajna, ale troszeczkę taka duża, co nie? Aż miałem takie... Tak się zastanawiałem, czy ta kosiarka do tego ciągnika będzie pasowała? Mocowo tak, ale troszeczkę jest dużawa. Tak mi się wydaje. Ale ona jest kupiona na zaś. W tym sensie, że w przyszłości większy ciągnik może będzie jeździł. Na razie jest tylko kosiarka czołowa. Bocznej nie chciałem, ponieważ jeszcze sobie poczekamy. Nie jestem pewien, czy będę potrzebował w ogóle taką kosiarkę. To się jeszcze okaże. Wracamy na gospodarstwo. Opryskiwacz na tym fendzie już zamontowany, zbiornik również, tylko będę musiał zakupić nawóz w płynie. Okazuje się, że jeszcze tutaj sorgo trzeba będzie też nawieźć również. I tak się zastanawiam, jakie tutaj czujniki dobrać. Najprawdopodobniej teraz jeszcze będę bez czujników jeździł tutaj, a w przyszłości chyba kupię czujniki te na lusterkach w przypadku tego ciągnika. One są tańsze. Oczywiście pewnie wy będziecie w komentarzu pisali, że kup tutaj ten czujnik, który możesz przyczepić do przodu, on jest uniwersalny i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że tak naprawdę tamten czujnik ma tylko taką przewagę, że on może opryskiwać w nocy również, chyba tak o to chodzi, a ten na lusterkach nie. No ale kto będzie tutaj w nocy opryskiwał? Ja nie mam takich dużych pól, żeby po nocach tutaj jeździć. A ten Fend tutaj z tym opryskiwaczem to chyba na stałe będzie, tak naprawdę, bo szczerze mówiąc ja nie mam tutaj jakichś wybitnie dużych pól na tej mapie, tak więc ten opryskiwacz powinien tutaj wystarczyć do końca trwania tej serii. Tutaj chyba nie ma sensu kupować nowego opryskiwacza. Co sądzicie o tym problemie? Jakie czujniki? Najprawdopodobniej na lusterkach, ale być może jakoś uzasadnicie, że lepiej, żeby kupić tutaj ten osobny czujnik, przecież on jest droższy. I czy w ogóle jest sens tutaj jakieś inne opryskiwacze? Ewentualnie opryskiwacze do sadu. Tam to zgadzam się. No, być może w przyszłości będą tutaj jeszcze większe pola i będzie więcej tych pól, to wtedy może to jakoś inaczej będziemy obmyślali. Na razie jest taka sytuacja, jaka jest. Tutaj pan rzeźnik rządzi, bo jeszcze mu dowiozłem te 2 kozy, o których zapomniałem. I jak z Adamem tutaj pracowaliśmy na live'ie, to zapomniałem jeszcze do rzeźnika wrzucić. No i proszę bardzo. Taka jest sytuacja, że tutaj, no muszę nawieźć. Ale tutaj wiedziałem, że tutaj będę nawoził. Tutaj celowo nie było nawiezione tak maksymalnie podczas siewu. Zobaczcie te ścieżki, takie dosyć duże. A tutaj mamy łąkę, którą za chwilę będziemy kosili. Więc tutaj, tutaj jest wybitnie ciekawie nawiezione. Ale uwaga, przecież trawa tutaj na rolnictwie precyzyjnym jest taką uprawą, którą można przenawozić i nie ma żadnych ujemnych wpływów, jeżeli chodzi o planowanie. Inna sytuacja, jeżeli chodzi o ocenę środowiskową. Ale to za chwilę zaraz się przekonamy, jak to będzie wyglądało.
bo powinniśmy podnieść tą ocenę środowiskową, tylko jak mi się tutaj gra zapisze, to ta ocena środowiskowa powinna być lepsza. Mam nadzieję, na tym polu jest na razie 62. Lecimy po kosiarkę. Bardzo mi się podoba, jak to kosiarka Samasz wygląda z kabiny. Jak patrzymy z przodu, ona jest zamontowana i jesteśmy w kabinie, bardzo mi się podoba. Chociaż z zewnątrz mam takie wrażenie, że jest po prostu duża, ona jest duża. Ale to dobrze, bo jest szeroka, tak więc tego szukamy. Szukamy też wydajności i dlatego nie chciałem też kupować na ten moment kosiarki bocznej, a w ogóle chyba na tą serię nie planuję, żeby tego motyla kupić. Jeżeli chodzi o Samasza, to bardzo fajnie on się rozwija tutaj w farmingu, no i w rzeczywistości również, nie? Ta firma to jest przecież polska marka i w farmingu naprawdę fajnie widać ten rozwój, bo to już druga wersja farminga, w której w podstawce mamy sprzęty firmy Samasz. W 19, a może w 17 pamiętam modyfikacje i to też były bardzo dobre mody, między innymi mod VN-a, którym, nie wiem, czy miał chyba 3. miejsce na mod konteście, pamiętam tamtą kosiarkę, to był chyba też, była czołowa i boczna kosiarka, chyba 4-metrowa, już nie pamiętam, ale była i ona mi się wtedy spodobała. Tutaj rzeczywiście też fajnie wygląda ta kosiarka, zaraz ją rozłożymy, ustawimy sobie tutaj te wszystkie parametry i na razie zaczniemy od tego typu kosiareczki, co nie? Fajnie to wygląda, okej. No i teraz, jak to jest, w 22 to była zgrabiarka, ta 8-metrowa, bardzo ją lubiałem, firmy Samasz, a generalnie Samasz 22 zapewniał odśnieżanie, tak, bo tam było kilka pół. Natomiast już 25 mamy 4 chyba kosiarki, nie, 3 kosiarki, bo jest ta czołowa, jest boczna, jest motyl, mamy jeszcze zgrabiarkę tą 8-metrową i chyba przetrząsarkę, jest chyba jeden pług do odśnieżania śniegu, tak więc mamy też te sprzęty zielonkarskie. Dobra, no rozłożymy sobie, to jest w ogóle ciekawie się tutaj rozkłada, czyli tak, rozkładamy, ona się opuszcza, dobra, okej. I teraz tak, ponieważ na tej mapie trawa jest wygniatana, ja tutaj gdzieś chyba jeżdżąc po gnojowice albo po coś, no zobaczcie, tutaj wygniotłem, więc tutaj autentycznie się wygniata trawa, wygniatać można trawę, ale z racji tego, że mamy czołową tą kosiarkę, to mam nadzieję, nie będziemy jakoś dużo wygniatać. No i sobie za chwilę ją odpalimy tutaj. To tak, włączymy ją. To jest z przodu, tak? I opuścimy. Fajnie to też pracuje tutaj. Ta kosiareczka. Nie wiem w ogóle, czy będę tutaj próbował włączać sobie, nie wiem, GPS-y. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Może najpierw sobie objedziemy to dookoła. O, i od razu trawę będziemy sobie na przyczepę samozbierającą wrzucać. Zobaczcie, szerzej bierze, dobra. I będziemy wozili do suszarni, bo nie będę tutaj suszył, jak widzicie nie mam, znaczy ja mam przetrząsarkę, ale taką małą i ona jest bardzo mało wydajna, w związku z tym ona mi jest potrzebna do tych łąk, tych takich trwałych łąk, bo tam są takie małe te łąki, tak więc w sumie jest jedna łąka, nie? No dobra. Tak więc tam używam, natomiast tutaj nie ma sensu używać, robić siano na polu, ponieważ co? No mamy przecież suszarnię trawy tutaj na tej mapie, tak więc za chwilę też tą suszarnię trawy będziemy próbowali tutaj odpalić. Tylko tak, będziemy sobie teraz sterowali tylko i wyłącznie przodem. Fajnie się to powoli podnosi. I tak, nie chcę tam wjeżdżać za bardzo. Dobra. A z drugiej strony nie mam wąskich kół, tak więc jak wjadę w trawę, to będę ją wygniatał. Przyczepą samozbierającą też nie chcę tego zrobić, tak więc będziemy, chyba wiecie co, powinienem najpierw sobie objechać to i odłączyć tą przyczepę samozbierającą. To będzie ciężej. Chyba tak za chwilę będzie. Chyba, że mi się uda cofnąć. Jak mi się uda cofnąć, no to nie będę już odczepiał tej przyczepy, bo ona już tutaj pracuje i chyba mi się uda cofnąć. O, troszeczkę się władowałem tutaj w te pole. No dobra. Teraz przeskoczymy na drugą stronę i chyba tutaj zrobimy taki szerszy poprzeczniak. Łącznie z tą trawą. Wykosimy tu wszystko. Kto nie kosi... Czekajcie, w jakiej... w 22. Ja pamiętam, że mnóstwo kosiłem i w 19. To zawsze było coś takiego, że mnóstwo było koszone trawy gdzieś z ugorów, gdzieś tam z miedzy i tak dalej. I naprawdę dużo tej trawy zawsze było. Tak więc ja się wtedy nauczyłem wykorzystywać właśnie takie dodatkowe miejsca, gdzie można było tej trawy naprawdę dużo
zyskać. Na niektórych mapach, pamiętam, że na mapie na Enclick było taka duża łąka i dookoła była taka dosyć szeroka miedza i tam na tej miedzy można było dużo trawy wyciągnąć. Ale ja tam wtedy mocno używałem Courseplay, no jak był ustawiony na polu, no to już sobie tam jeździł na polu i tyle. Ale wiem, że chyba pierwszy raz, kiedy tam kosiłem trawę, to porządną ilość trawy jeszcze zyskałem właśnie gdzieś kosząc tą trawę gdzieś na jakichś tam dziwnych miejscach, które niekoniecznie są polem. Tak samo i teraz, dlatego ja się zdecydowałem teraz tutaj przejechać tak dookoła bez GPS-ów, tak, żeby jeszcze sobie zebrać trochę tej lewej trawy, powiedzmy, co nie? No bo to jest mój teren. A tutaj proszę bardzo, objechałem raz dookoła i zobaczcie, tutaj jeszcze pociśniemy, bo to też jest moje przecież. I tutaj naprawdę dużo tej trawy jestem w stanie zebrać. Nawet się zastanawiam, no zobaczcie, tutaj jeszcze mam taką jedną modyfikację zainstalowaną. Ta modyfikacja pozwala, że przyczepa samozbierająca zbiera szerzej niż w rzeczywistości ma w ustawieniach tutaj fabrycznych, powiedzmy. Jest to modyfikacja, którą używam z racji tego, że kiedyś zacząłem używać tych pokosówek i one generują tam taki bardzo szeroki pokos, jak na warunki farmingowe. W związku z tym te pokosy nie byłem w stanie zebrać nawet, albo jak wymuciliśmy później ten pokos, no to później słoma też była bardzo szeroko i prasy generalnie miały problem, żeby za jednym razem zebrać ten pokos trawy, nie? I wtedy pojawiła się taka modyfikacja, która powoduje... Oj, nie włączyłem kosiarki. Która powoduje, że szerzej przyczepa samozbierająca bierze, tak samo i prasy biorą szerzej i spodobało mi się. Zwłaszcza, że wiecie, tutaj jak jeździmy sobie z przyczepą samozbierającą i mamy takie miejsca, jak tutaj przed chwilą pokazałem, że jest kąt prosty, no to zawsze ciężko to było zebrać. Tak samo jak mamy Courseplay i ustawimy sobie tak, że on tutaj musi cofać i tak dalej, to zawsze w tych rogach zostaje tam jakaś słoma albo coś takiego, nie? Tak więc ta modyfikacja jest fajna pod tym względem, że ona właśnie pozwala zebrać no tą słomę, ewentualnie trawę z większej, gdyby dodaje tam szerokości roboczej. Można by to wytłumaczyć i dzięki temu no jest to lepiej. Zobaczcie, jak znowu wygniotłem tą trawę, więc troszeczkę tu się jeszcze pomęczymy, ale zobaczcie, już jedna przyczepa samozbierająca, objechałem tu dookoła. Tak się zastanawiałem, bo autentycznie się zastanawiałem, czy tutaj w ogóle nie zrobić te pole jako taką, żeby tu była cały czas łąka. Ale widzę, że tutaj naprawdę będzie dużo tej trawy. Jeżeli 3 razy do roku bym taką dużą ilość trawy zebrał, chyba nie. Chyba nie będę miał takiej łąki, gdzie wysiewam trawę, ponieważ taka łąka będzie raczej... Dobra, tu już mam pełną przyczepę. Będzie raczej taką próbą naprawy jakichś pól, które mają pewne problemy z nawożeniem. Przed chwilą powiedziałem, że na rolnictwie precyzyjnym, zobaczcie jak ona szeroko bierze, na rolnictwie precyzyjnym trawa naprawia problemy związane z nawożeniem. I tutaj jest podobna sytuacja. Tutaj zobaczcie, jak skacze mi tutaj nawożenie. Czasami jest 150. Tutaj była tego typu sytuacja, że nawiozłem to kompostem, ale jeszcze nie było rolnictwa precyzyjnego. Chyba, jeżeli się nie mylę. I później, kiedy zainstalowałem sobie rolnictwo precyzyjne, zaraz wam pokażę, jak to wygląda teraz tutaj. I chyba zrozumiecie, dlaczego ja tutaj trawę posiałem. Jak wygląda tutaj nawożenie? No, wygląda to dosyć ciekawie. O, zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Co nie? Gdybym tutaj posiał pszenicę, no to w sumie fajnie, bo bym tu jeszcze dorzucił azotu i to by było ok. Tylko że ja już nie byłem w stanie tutaj posiać pszenicy. Owies niekoniecznie by tutaj naprawił problem. Zobaczcie, jak wygląda tutaj fajnie, bo bez czujników jeździłem i to gnojowice rozlewałem. Za to uwielbiam rolnictwo precyzyjne i szczerze mówiąc, ja lubię, jak takie rzeczy są. Ja nie lubię, kiedy grasz na rolnictwie precyzyjnym i tutaj jest wszystko tak idealnie. Nie? Tutaj widać wszystkie twoje błędy i tak dalej, a tutaj jest wielbłąd. I ten wielbłąd jest naprawiany trawą. Trawa właśnie jest taką tutaj uprawą, której nie przeszkadza, że jest coś przenawożone. Zobaczcie, jak tutaj, czy jest, nie wiem, 50 kg azotu, to jest 79%, czy jest 150 kg azotu, to jest 79%. To jest właśnie tego typu uprawa.
Tak więc, jeżeli coś tam przenawoziliście na rolnictwie precyzyjnym, spokojnie możecie to załatwić. Siejąc trawę, trawa, jak wiadomo, kilka razy możecie ją w roku zebrać, tak więc szybko możecie naprawić jakieś takie pole, które przynawieźliście, albo są ścieżki technologiczne i na tych ścieżkach jest zbyt wysoki poziom, na przykład azotu, a w następnym roku chcielibyście tam posadzić albo posiać buraki, albo jakąś uprawę, która nie potrzebuje takiego wysokiego poziomu nawozu, to co? Robicie jeszcze jesienią, albo zaraz po zbiorach, siejecie trawę, ona zdąży jeszcze wam naprawić troszeczkę te pole. Taka moja rada. Zresztą widzicie, co ja tutaj robię. Podobna sytuacja. Ratuję troszeczkę, a poza tym ja i tak tą trawę potrzebuję, ponieważ trawa, ja mam tutaj dosyć dużo bydła i nie tyle trawy, co siana potrzebuję. No i właśnie, lecimy sobie. Za chwilę będziemy uruchamiać tutaj suszarnię. Ta suszarnia już tu została uruchomiona. Taki rozruch technologiczny był, ponieważ na live'ie tutaj przywieźliśmy trochę trawy i ona już została włączona, ta suszarnia. Tak więc teraz tak, przeniesiemy się tutaj. Dobra, i możemy sobie wysypać tę trawę. Będzie dużo tej trawy. Oczywiście fajnie by było zrobić sobie kiedyś w przyszłości jakieś takie sianokosy, bo sprasować sobie siano w kostkę, na kostkę, nie? Ale na razie nie ma to jakiegoś dla mnie dużego problemu, bo ja tutaj mam bydło w obrębie gospodarstwa, no i co, sianem kozy karmię, no to przyjeżdżam sobie tym fedem, mam tam przyczepkę tą z przodu, podjeżdżam sobie pod tą rurę, jest gicio, nie? Dobra, teraz tak, to jest włączony, mamy opał, więc nie będę musiał dorzucać, ten opał i tak będę musiał dorzucić, owszem, ale to później, tylko musimy jeszcze włączyć. Dobra, odpaliła się. Ile tutaj tego już jest? 16 000, a maksymalnie może być 250 000. Tak więc fajnie, zobaczcie jak szybko się to siano już przerabia. A, tu już nie było siana? Aha, bo ja to siano całe wywiozłem. Wywiozłem do tego, żeby zrobić TMR. Dlatego też tam żmijka stała, bo tą żmijką robię. Jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć do pieca, ponieważ tutaj po jednym z tam update'ów mamy tutaj właśnie tą suszarnię rozwiniętą. Mamy w tym sensie, że tutaj mamy taki piec. Właśnie, zaraz spróbujemy to otworzyć. Słyszycie? Właśnie. O, coś takiego. Fajnie to wygląda. I tutaj tym paliwem, tym opałem są wióry, takie drewniane, albo słoma. Ja mam tutaj słomę, tak więc na live'ie część słomy już została wywieziona i aktualnie robi się kompost, tak więc jeszcze mam nadzieję w lipcu sprzedać kompost. A tu proszę bardzo, nawet nie widać tego ognia, bo jest tyle dymu, ale tutaj jest ogień, nie wiem czy widzicie. I teraz w tym momencie słoma tutaj ucieka, tak? Znaczy opał, bo to jest napisane opał. Ja to tak przetłumaczyłem tutaj, bo ja mam trochę inne tutaj tłumaczenie. Ja sobie tutaj zrobiłem te tłumaczenie dla tej wersji, bo często są tutaj opóźnienia w tłumaczeniach. I u mnie to jest opał, u was może to być trochę inaczej, czy coś takiego. Więc tak to wygląda. Fajnie to jest. Naprawdę bardzo fajna rzecz, nie? Dobra, to więc zamykamy to. Aha, zamykamy pod R-ką. Dobra, i już tutaj fajnie słychać, jak to działa. Tego opału dosyć dużo potrzeba. Więc tej słomy tutaj dużo już tak nie zostało. Mi 20 000 litrów. To okej. Na pewno mi wystarczy, żeby tutaj wysuszyć tą trawę. Nie wiem, czy widzicie, bocian już tam siedzi. Ja go wczoraj znaczy, nie wczoraj. Wczoraj, jak tutaj grałem, to się zorientowałem, że on tutaj jest. A te gniazdo tutaj jest non-stop. Tam widać lata pan bocian, no tam pani bocian wysiada. Czerwiec to już chyba, nie wiem, nie znam się, czy one już są, już chyba są pisklęte już, co nie? Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy sobie dalej i lecimy sobie kosić z Samaszem. Bardzo fajna kosiareczka. Powiem wam, że nie tylko dlatego, że jest to polska marka, ale ja teraz bardzo często sobie testuję obce, jakieś takie mapy i zdecydowanie, no w sumie nie ma polskich map takich, jest bardzo mało polskich map, a takich, które nie byłyby konwertami do Farming Simulator 25 jest, nie wiem czy jest, ale zauważyłem, że te kosiarki Samasz i sprzęty firmy Samasz bardzo często są sprzętami startowymi na różnych mapach. Bardzo, bardzo fajnie. Zawsze fajnie jak się tak sprawdza jakieś tam
mapy amerykańskie, albo jakąś kanadyjską, albo holenderską, wyobraźcie sobie, albo niemiecką, tam zamiast Pottingera na przykład startowym jest Samasz. To może wynika z tego, że one są po prostu nowymi takimi sprzętami w tej grze, nie jeszcze tak mocno nie są opatrzone, a z drugiej strony też są tanie i są fajne. Zobaczcie, jak fajnie wygląda to konstrukcyjnie. Kosiareczka. I też mają dobre parametry, nie? Tak jak powiedziałem, ta 8-metrowa zgrabiareczka, no to jest idealna, moim zdaniem, szerokość, jeżeli chodzi o zgrabiarkę. Jak pracujemy na tego typu polach, jak tutaj mam na Hofbergman, jeżeli są to łąki, nie? Nawet ja pamiętam, na Elm Creeku nie chciałem mieć większej. Oprócz tego, że miałem kursy zrobione na 8 metrów, to już w ogóle to było fajnie. W sumie nawet chyba używałem tego samego kursu na koszenie i na zgrabianie. To było też idealna sytuacja, nie? Więc, bo też jeżeli stosujecie na przykład Courseplay, no to wtedy też fajnie jest dostosować sobie sprzęt do tych kursów i wykorzystywać jeden kurs do różnych prac. Tak więc jeżeli macie, nie wiem, siewnik 8-metrowy, kosiarka, która kosi też na 8 metrach, zgrabiarkę, która też pracuje na 8 metrach, a przetrząsarka, która pracuje na 9 metrach, to uwaga, w tych wszystkich pracach możecie wykorzystywać przecież ten sam kurs. Jeszcze kombajn, który będzie mucił z taką szerokością, albo troszeczkę mniejszą i jest fajnie. I tam też tak było, bo nie chciałem naprodukować tych kursów mnóstwo, tak więc zawsze lubiłem wykorzystywać kursy, które były dla innego sprzętu, ale przecież szerokość robocza jest podobna, albo taka sama, ewentualnie troszeczkę większa, to nie jest jakiś problem. Dobra, kosimy sobie tą trawę. Jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, jak tutaj te parametry teraz podskoczyły. Nie wiem, czy tutaj było 62%, jeśli się nie mylę, już nie pamiętam. No proszę bardzo, jest 80%. Nie jest to idealnie, ponieważ jak widzicie tutaj ta druga wartość pH jest chyba tutaj spadło całkowicie. No ale to jeszcze zdążymy sobie ładnie naprawić. Jest 80, ale pH nie dorzucone. I owszem, nie będzie tu idealnie, jeżeli chodzi o azot. Dlaczego? No bo ten azot jest przenawożony również. Tak więc negatywny wpływ będzie, jeżeli chodzi o ocenę środowiskową, natomiast oplonowanie, jeżeli chodzi o przenawożeniu trawy, raczej nie musicie się obawiać i jak najbardziej polecam stosować trawę właśnie na takich mapach, w takich sytuacjach, kiedy coś skopaliście z czymś tam. Macie szybko szansę jeszcze naprawić to jesienią, względnie kiedy zasiejecie trawę jesienią, na wiosnę skosicie i później zasiejecie, nie wiem, kurydza, coś w to miejsce, tak więc trawa to jest naprawdę fajna uprawa. Dobra, i na rolnictwie precyzyjnym bardzo przydatna. Dobra, będziemy kończyli ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Ja pojadę sobie tam zrobić jeszcze poprzeczniaki, żeby wyrównać te pole. Później nawozimy, ale to chyba już na live zrobimy to. Dobra, na razie.